Witajcie! Zapraszam na pierwszy odcinek serii Alchemia Szczęścia. W tej serii, pod przewodnictwem imama Al-Ghazalego, jednego z największych myślicieli islamskich, który żył 1000 lat temu, będziemy odkrywać sekrety szczęścia i duchowego spełnienia. Ale co właściwie oznacza alchemia szczęścia? Przez stulecia alchemicy poszukiwali formuły, która pozwoliłaby zamienić pospolite metale, jak ołów czy miedź, w złoto. Według Ghazalego był to daremny wysiłek skupiony na świecie zewnętrznym. Prawdziwa alchemia, jak twierdził, musi dokonać się wewnątrz, w naszych własnych sercach. Wierzył on, że każdy z nas nosi w sobie potencjał zarówno pospolitego metalu, naszych surowych impulsów, jak gniew, zazdrość czy chciwość, jak i czystego złota, naszych cnót, takich jak mądrość, miłość i hojność. Szczęście polega na opanowaniu tej wewnętrznej sztuki alchemii, sztuki przekształcania naszych surowych, destrukcyjnych impulsów w duchową mądrość i pokój. Ten projekt został przygotowany dla Was, naszych słuchaczy w Polsce, którzy być może po raz pierwszy odkrywają ten głęboki, filozoficzny aspekt islamu. Zobaczycie, że recepta oferowana przez Ghazalego w XI wieku zawiera uniwersalną prawdę o człowieku, która przekracza granice geografii i religii. Jaki jest więc pierwszy i najważniejszy krok w tej podróży? Jak powiedział Ghazali, poznać siebie. Jedno z najsłynniejszych powiedzeń Ghazalego brzmi: ten, kto poznał siebie, poznał swego Pana, Boga. Ale czym jest to ja, które mamy poznać? Ghazali zabiera nas w podróż do naszego wnętrza. Mówi, że w każdym człowieku toczy się wojna między 4 podstawowymi siłami. Natura zwierzęca, nefs, nasze podstawowe instynkty przetrwania, jedzenie, picie, sen, prokreacja, natura drapieżna, nasz popęd do gniewu, rywalizacji, ambicji i obrony, natura szatańska, nasza zdolność do oszustwa, manipulacji i przebiegłości, natura anielska, nasz rozum, mądrość, zdolność do miłości, doceniania piękna, a przede wszystkim pragnienie poszukiwania i świadczenia Stwórcy, piękna Boga. Dla Ghazalego sekret szczęścia leży w zrozumieniu, która z tych sił jest Panem, a która sługą. Jeśli znacie teologię chrześcijańską, ten wewnętrzny konflikt wyda się Wam bardzo znajomy. To ten sam głęboki dylemat, który opisał święty Paweł w liście do Rzymian. Paweł pisze: w moim wewnętrznym człowieku mam upodobanie w prawie Bożym, a w członkach moich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciw prawu mego umysłu. Nędzny ja człowiek. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. List do Rzymian, rozdział 7, wersety 19 do 24. To, co Ghazali 1000 lat temu zdefiniował jako nefs, impulsywne ja, i ruch, racjonalne, duchowe ja, jest właśnie tą uniwersalną walką między tym, co chrześcijaństwo określa mianem ciała i ducha. Czy jednak ten starożytny, intuicyjny opis naszej wewnętrznej walki ma jakiekolwiek potwierdzenie we współczesnym świecie nauki? Zadziwiająco, tak, współczesna neuronauka i psychologia niemal idealnie potwierdzają opis, który Ghazali przedstawił w XI wieku. W naszych mózgach znajdują się fizyczne odpowiedniki tego, co Ghazali nazwał nafs, naturą zwierzęcą, i ruch, naturą anielską. Z jednej strony, w głębokich strukturach mózgu mamy układ limbiczny, a zwłaszcza ciało migdałowate. To nasz stary mózg. To właśnie to, co Ghazali nazwał naturą zwierzęcą i drapieżną. Jest centrum naszego strachu, gniewu, poszukiwania natychmiastowej przyjemności i reakcji walcz lub uciekaj. Niezbędny do przetrwania, ale skrajnie impulsywny. Z drugiej strony, tuż za naszym czołem, znajduje się kora przedczołowa. To prezes naszego mózgu.
to co Gazali nazwał rozumem lub naturą anielską. To tutaj odbywa się długoterminowe planowanie, działa siła woli, empatia i podejmowane są decyzje moralne. Laureat Nagrody Nobla, psycholog Daniel Kahneman nazywa te dwa systemy myśleniem szybkim, system pierwszy, i myśleniem wolnym, system drugi. System pierwszy jest automatyczny, impulsywny i szybki. Na obelgę reaguje natychmiastowym gniewem, natura drapieżna, lub chce zjeść deser natychmiast, natura zwierzęca. System drugi jest analityczny, powolny i wymaga wysiłku. Zatrzymuje się, zanim odpowie na obelgę i kalkuluje długoterminowe konsekwencje zdrowotne zjedzenia tego deseru. Według Gazalego źródłem naszego nieszczęścia jest sytuacja, w której nefs, układ limbiczny, system pierwszy bierze ruch, kora przedczołowa system drugi, jako zakładnika. Jakie jest więc islamskie rozwiązanie tego tysiącletniego konfliktu? To koniec pierwszego odcinka Alchemii Szczęścia. W następnym odcinku zbadamy tajemniczą moc, którą Gazali nazwał taskija. Słowo to oznacza oczyszczenie, udoskonalenie.